Cześć, zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu o wschodniej granicy Polski. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć najciekawsze punkty i atrakcje od trójstyku granic Polski, Słowacji i Ukrainy w Krzemieńcu, przez najdzikszy i najbardziej niedostępny bieszczadzki rejon Polski, aż do Przemyśla. Zaś w tym filmie udamy się wzdłuż podkarpackiego odcinka naszej wschodniej granicy, od Przemyśla do granicy województw podkarpackiego i lubelskiego. Po drodze czekają na nas niesamowite historie, dzika przyroda i tajemnicze miejsca, do których turyści zaglądają bardzo rzadko. Na wstępie dziękujemy też wszystkim patronom kanału, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Nieodłącznym elementem krajobrazu pogranicza wschodniego są cerkwie. Zarówno te drewniane, jak i murowane. Za każdą z nich kryje się ciekawa historia oraz często mocno pogmatwane losy. I o tych cerkwiach można byłoby zrobić osobny, wieloodcinkowy serial. My jednak kierujemy się teraz z Przemyśla do jednej z najstarszych i zarazem najpiękniejszych cerkwi w Polsce, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cerkiew w Chotyńcu powstała w 1600 roku. Jak głosi lokalna legenda, cerkiew pierwotnie stała kilka kilometrów dalej. Jednak sama Matka Boża wskazała nową lokalizację i świątynię przyciągnęły tutaj woły. We wnętrzu możemy podziwiać również 400-letni rzeźbiony ikonostas, który ma 5 kondygnacji. Cerkiew jest nadal czynna, więc jeśli przyjedziemy tutaj w niedzielę i trafimy na nabożeństwo, możemy zobaczyć ją również wewnątrz. Jadąc dalej na północ, docieramy do miejscowości o bardzo ciekawej nazwie – Wielkie Oczy. Ogólnie ta okolica obfituje w dość ciekawe nazwy tych wioseczek. Niektóre mogą się wydawać nawet śmieszne, ale Wielkie Oczy są miejscowością niezwykłą, w której warto zatrzymać się na chwilę, dlatego że tutaj tuż obok siebie zlokalizowana jest synagoga, w której dziś jest urządzona miejska biblioteka, kościół i cerkiew, która była w stanie trwałej ruiny, ale przywraca się jej powoli dawny blask. Ta miejscowość jest właśnie idealnym przykładem współistnienia na tych terenach niegdyś 3 religii: chrześcijaństwa, grekokatolików oraz Żydów. 3 km dalej w Żmijowiskach możemy zobaczyć stary cmentarz oraz drewnianą cerkiew grekokatolicką. Ta zachowała się w dość dobrym stanie, ale nie była jeszcze remontowana, stąd ma taki swój unikalny, oryginalny urok. To miejsce jest naprawdę niezwykłe, czuć tutaj jakąś mistyczną atmosferę. Można by było z powodzeniem kręcić tutaj horror. A sama cerkiew położona jest tuż nad samą granicą. Ledwie zdążyliśmy obejść cerkiew dookoła, kiedy pojawił się patrol Straży Granicznej. Podróżując wzdłuż granicy należy liczyć się z częstymi kontrolami, które jednak zawsze odbywają się w bardzo miłej atmosferze. I jak różnym polskim służbom mundurowym oraz 3-literowym mam wiele do zarzucenia, tak ze Strażą Graniczną nigdy nie było żadnych problemów. Chłopaki i dziewczyny wykonują swoją robotę i nie zapominają przy tym nigdy o dobrych manierach i kulturze osobistej. Z uzyskaniem zgody na start dronem też nigdy nie było żadnego problemu. Kolejna cerkiew znajduje się kilka kilometrów dalej w Wólce Żmijowskiej, również drewniana, położona w pięknym lesie. Podróżując wzdłuż wschodniej granicy Polski należy liczyć się z tym, że nie zawsze będziemy jechać po asfalcie. Tutaj nawigacja też działa sobie tyle o ile i może nas wyprowadzić właśnie na tego typu drogę. Mam nadzieję, że ta akurat się nie skończy i zaraz gdzieś wyjedziemy do cywilizacji, bo zapada już zmrok. Noc spędzamy gdzieś w gęstym lesie, a rankiem ruszamy do stolicy kolejnego przygranicznego powiatu, czyli Lubaczowa. Lubaczów, założony jako gród w XIII wieku, zyskał prawa miejskie już w 1376 roku. I szybko stał się ważnym ośrodkiem handlowym oraz administracyjnym na pograniczu polsko-ruskim.
Przez wieki miasto rozwijało się pod wpływem wielokulturowej społeczności, odgrywając istotną rolę w historii regionu. Jednak przez ostatnie wieki miasto było areną wielu bitew i starć, przez co wiele zabytkowych budowli przepadło bezpowrotnie. Warto jednak pospacerować po rynku miejskim czy odwiedzić miejscowe świątynie. A jeśli nie lubicie betonozy, można udać się na dłuższy relaks do miejscowego Parku Podworskiego, który znajduje się na terenie dawnego kompleksu zamkowego z czasów Kazimierza Wielkiego. Zamek jednak uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku najazdów tatarskich. Park obecnie należy do miejscowego Muzeum Kresów, które mieści się w budynku starego spichlerza dworskiego, tuż po drugiej stronie ulicy. I jest to idealne miejsce, aby dowiedzieć się więcej o kulturze i historii tych terenów. Muzeum Kresów to nie tylko kultura wsi i etnografia, ale też dziedzictwo Kresów. 3 kultury, które miały miejsce tutaj w naszych okolicach, czyli Kościół rzymskokatolicki, Kościół żydowski i grekokatolicki. Większość właśnie tutaj z kościoła rzymskokatolickiego była ewakuowana z Lwowa. Tu możemy podziwiać różne narzędzia, które służyły do codziennego życia, pracy społeczności wiejskiej, ale także i te aspekty kultury duchowej, jakimi są pozowskie drzeworyty, kamieniarstwo ruśnieńskie czy skrzynie pianne produkowane masowo w Jaworowie dla wszystkich społeczności mieszkających ten teren. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum, w którym zobaczycie Państwo wiele ciekawych artefaktów i odkryjecie dziedzictwo Kresów na nowo. Z Lubaczowa udajemy się w kierunku Baszni, gdzie znajduje się kilka ciekawych atrakcji. Okolice możemy podziwiać z wieży widokowej na Borowej Górze, a w Kresowej Osadzie spróbujemy lokalnej kuchni i zapoznamy się z ludowym rzemiosłem. Jakby skansen kultury ludowej, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty. Można tutaj własnoręcznie spróbować, jak lepi się na przykład garnki, są pokazy tkactwa, no i przede wszystkim można też spróbować przysmaków lokalnej kuchni, na przykład proziaków. Proziaki to nasze regionalne tutaj danie. Można dodać jajko, soda, troszeczkę soli, cukru, pomieszać, połączyć z mąką i już możemy je wypiekać na blasze żeliwnej, oczywiście najbardziej opalaną drewnem. A dodatki, jak sami Państwo widzicie, ser ze śmietaną, szczypiorkiem, powidła wieloowocowe i masełko z czosnkiem chyba schodzi najbardziej. Nasze polskie i w szczególności wiejskie, bo to na wsi można było szybko pozyskać. Gospodyni przychodziła z pola i szybciutko, żeby nakarmić swoją rodzinę, to właśnie miała to wszystko w zasięgu ręki. W samej osadzie jest też malutkie muzeum, gdzie jest opisana historia wyprawy króla Sobieskiego przez te tereny oraz możemy podziwiać eksponaty z pobliskiej huty kryształowej, gdzie wytwarzano jedne z najlepszych kryształów w Europie. Dziś huta już nie istnieje. Oprócz tego możemy obejrzeć kilka dawnych chat polskich, w których znajduje się oryginalne wyposażenie. I nawet można się przymierzyć do takiego oryginalnego łoża, które pewnie już niejedno dziecko wychowało. Z pociętych, już niepotrzebnych, że tak powiem, ubrań, które nie nadawały się już ani do łatania, kiedyś łatali, czyli doszywali tam różne inne materiały, albo cerowali, to wtedy już nie nadawało się do niczego, więc to wszystko było cięte w takie wąskie szmatki, paseczki i z tych paseczków właśnie były przekolorowe chodniki. Takie kijki z materiałem przygotowywałam ja, bo to było moje zadanie, żeby można było na warsztat włożyć. I tutaj są u dołu tak zwane narty. To był ten cały splot, który splatał i tu trzeba było przesunąć materiał. Oczywiście dobór materiałów był od tego, jakie kolory ludzie przywieźli. I znowu będzie splot. O, i tak w kółko. W miejscowości Basznia Dolna znajduje się jedyny na Roztoczu skansen kolejowy. Tutaj w dawnym budynku stacji kolejowej urządzono dziś malutkie muzeum prezentujące historię linii kolejowej Jarosław-Sokal. Sokal leży dziś w granicach Ukrainy, tak więc ta linia straciła na znaczeniu, ale możemy się dziś tu przejechać na przykład drezyną po torach, ewentualnie malutką kolejką przez zabytkowy most. W poczekalni stylizowanej na lata 20. możecie znaleźć stare rozkłady, jazdy, mapy historyczne. W sali kinowej zabierzemy Państwa w podróż w czasie.
Miłośników świata w miniaturze zapraszamy na makietę kolei. W ogrodzie tuż przy torze stoi autentyczny parowóz wyprodukowany w 1944 roku przez niemiecką firmę. To zapraszamy do odwiedzenia naszej stacji. Na pewno każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie, pozna ciekawą historię tego miejsca, przejedzie się super pociągiem. Niedaleko stacji Baśnia w starej wieży kolejowej znajduje się jedyne na Roztoczu obserwatorium astronomiczne, które uchodzi za jedno z najlepiej wyposażonych w Polsce. I przy sprzyjającej pogodzie możemy podziwiać tutaj obiekty znajdujące się na niebie lub skorzystać z parku mini doświadczeń astronomicznych. Na wieży znajduje się taras widokowy, skąd możemy podziwiać panoramę okolicy, a jeszcze wyżej w kopule jest teleskop. Huta Kryształowa to miejscowość położona tuż przy granicy z Ukrainą. Nazwę zawdzięcza hucie kryształu, która znajdowała się kiedyś w tym miejscu, a wyroby z tej huty trafiały do dworów i pałacy całej Europy. Dziś niektóre kielichy czy żyrandole, które zostały tutaj wyprodukowane, możemy oglądać w muzeum w Kresowej Osadzie, a w samej miejscowości po hucie nie został żaden ślad. Ale znajduje się tutaj stary zabytkowy budynek gorzelni oraz Aleja Lipowa, która niegdyś prowadziła do dworu. Nieopodal w Smolinie stał dwór rodziny Andruszewskich, który niestety został spalony w 1944 roku przez bandy UPA. Dworu już dziś nie ma, ale o jego bogatej przeszłości mówią nam pomnikowe drzewa oraz przykryte ziemią resztki cegieł. Zachowała się również Aleja Kasztanowców i rozległy zdziczały park. Ten tętniący niegdyś życiem modrzewiowy dwór zwany Smolinem został spalony przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Mieszkańcom cudem udało się uniknąć śmierci dzięki pomocy jednego z mieszkańców Choryńca. Ludwik Burek w ostatniej chwili uprzedził ich o planowanym ataku UPA i pomógł w ucieczce, ratując przy okazji część ich dziedzictwa. Pomimo że dworu już nie ma, możecie obejrzeć jego cyfrową rekonstrukcję. Na podstawie zachowanych zdjęć i obrazów powstał wirtualny spacer. Link do tego materiału zostawiam wam w opisie filmu. Kolejnym miasteczkiem na roztoczańskim szlaku jest Choryniec-Zdrój. To największy ośrodek turystyczny Roztocza Wschodniego i jedno z najbardziej renomowanych polskich uzdrowisk. Lecznicze właściwości tych wód były znane już od dawna, jednak dopiero na przełomie XIX i XX wieku książę Aleksander Poniński stworzył tutaj uzdrowisko. W Choryńcu przede wszystkim warto odwiedzić park zdrojowy, gdzie znajduje się pijalnia wód. W mieście znajduje się też nowo wybudowana dzielnica uzdrowiskowa, w której oprócz sanatoriów, gdzie leczy się różne schorzenia, jest długi deptak, tężnie oraz bardzo wysoka wieża widokowa, z której możemy zobaczyć nawet Ukrainę. W 1969 roku w dawnym Pałacu Ponińskich utworzono pierwsze sanatorium Metalowiec, które obecnie nazywa się Bajka. Warto więc zajść do Pałacu Ponińskich, pospacerować po dawnych alejach parkowych i pogłaskać miejscowe koty. Z Choryńca koniecznie trzeba podjechać też do Radróża, gdzie znajduje się jedyny na Roztoczu obiekt wpisany na listę UNESCO. Cerkiew w Radróżu została wybudowana w 1583 roku i ma charakter obronny. Niegdyś chroniła się w niej przed najazdami tatarskimi okoliczna ludność, a dziś przyciąga swym unikalnym klimatem turystów z całej Polski. A obok znajduje się wysoka dzwonnica oraz biały budynek kostnicy. Cerkiew dzięki swym niesamowitym walorom stała się również tłem Sejmiku Szlacheckiego w popularnym polskim serialu 1670. Jak już ktoś trafił do tego białego budynku kostnicy, tak czekała go tylko jedna droga – na pobliski cmentarz, który znajduje się tuż za cerkwią. Przy cerkwi znajdują się dwa cmentarze. Jest to typowy przykład roztoczańskiego cmentarza z kamiennymi wapiennymi krzyżami. Nagrobki tego typu były produkowane od XVI wieku do 1947 roku, czyli do akcji Wisła, kiedy to większość kamieniarzy została wysiedlona z tych terenów. Jednak do dziś na Roztoczu możemy spotkać wiele tego typu cmentarzy.
Ten cmentarz w Radróżu akurat jest pięknie odnowiony, ale w lasach Roztocza znajdziemy jeszcze mnóstwo zarośniętych i zapomnianych cmentarzy. Będąc więc w tym rejonie Polski, koniecznie musicie odwiedzić chociaż jedno takie miejsce i poczytać inskrypcje na grobach. Wiele jest napisanych cyrylicą, gdyż te tereny zamieszkiwało kiedyś bardzo wielu Ukraińców. Na tych cmentarzach spoczywają ludzie różnych wyznań i narodowości. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o roztoczańskich cmentarzach, zapraszam do obejrzenia filmu, który znajduje się na tym kanale. Przy cerkwi znajduje się też małe muzeum i informacja turystyczna. Polecam poczytać inskrypcje na grobach, gdyż te tereny były często naznaczone krwią. I na wielu roztoczańskich cmentarzach znajdziemy groby takie jak ten, czyli osób pomordowanych przez bandy UPA. Na ironię może zakrawać fakt, że na cmentarzu przy cerkwi leżą obok siebie ofiary i ich oprawcy. Oprócz Polaków pomordowanych przez bandy UPA spoczywają tutaj też członkowie tych ukraińskich formacji. Przy samym wejściu na cmentarz za cerkwią stoi niepozorny, postawiony tu nielegalnie w latach 90. pomnik z ukraińskim tryzubem, który jeszcze do niedawna zawierał tablicę o treści: tu spoczywają wojaki UPA polegli za Ukrainę. Czy ktoś jest tutaj faktycznie pochowany, czy jest to tylko pamiątkowa mogiła, nie wiadomo, gdyż nikt nie kwapi się do zbadania tej sprawy. Ale jeśli dobrze się rozejrzymy po okolicznych cmentarzach, tak okazuje się, że podobnych grobów czy symbolicznych mogił bohaterów, którzy zginęli za wolną Ukrainę, jest w tym rejonie dużo więcej. W lasach niedaleko Wólki Chorynieckiej znajduje się kolejne tajemnicze miejsce. Dzisiaj pozornie nic tutaj już nie ma, ale w tych krzakach do końca PRL-u znajdowała się tajna rampa kolejowa. W czasach zimnej wojny, kiedy Sowieci przygotowywali się cały czas do ataku na zachodnią Europę, musieli jakoś szybko w tym celu przerzucić swoje wojska. I tu pojawiał się jeden problem, gdyż rozstaw torów w Rosji po dziś dzień jest trochę szerszy niż ten europejski, więc nie dało się szybko przerzucić wojska czołgów na zachód Europy. Poza jedną linią LHS, która wiedzie z dzisiejszej Rosji na teren naszego Śląska, szeroki tor kończył się na granicy polsko-radzieckiej. Stąd trzeba było jakoś te wojska przeładować. Oczywiście były duże węzły kolejowe, takie jak Chełm czy Przemyśl, ale one zostałyby zbombardowane w pierwszych dniach III wojny światowej. Trzeba było więc mieć coś w zanadrzu. Utworzono więc na terenie Polski kilka tego typu miejsc. Tajne rampy kolejowe ukryte w lasach przy granicy z ówczesnym Związkiem Sowieckim. I właśnie tutaj kończył się szeroki tor. W razie wybuchu wojny przyjeżdżałyby tutaj pociągi i w tym miejscu dokonywano by przeładunku całego sprzętu i żołnierzy na tory europejskie. To miejsce jest totalnie ukryte w lesie. Jeszcze do niedawna były tutaj tory, była tutaj infrastruktura, rampy do przeładunków. No niestety kilka lat temu to wszystko zostało rozebrane. Została tylko jeszcze polana w lesie, która pewnie też już niedługo zarośnie, nasyp kolejowy, resztki mostku, który tam jest z tyłu oraz utwardzona droga, która prowadziła w to miejsce w razie gdyby musiały tutaj dojechać jakieś ciężarówki wojskowe. Na rzece Brusieńce znajduje się najwyższy wodospad na Roztoczu Południowym, ale nie jest to wodospad naturalny, a pozostałości dawnego młyna, jakich wiele było w tej okolicy. W wielu miejscach Roztocza Południowego możemy natrafić też na niezwykłe leśne cmentarze z charakterystycznymi kamiennymi krzyżami, które często są już też jedynym świadectwem nieistniejących wsi, które zostały wysiedlone w ramach akcji Wisła. W jednej z takich wsi istniał słynny ośrodek kamieniarski. Kamieniarstwo bruśnieńskie to unikalna tradycja ludowej sztuki kamieniarskiej, która rozwinęła się w rejonie wsi Stare Brusno. Był to jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków kamieniarskich w Polsce.
którego działalność sięga co najmniej XVI wieku. Kamienne krzyże i figury rozsiane po roztoczańskich lasach są nie tylko dziełami sztuki, ale także świadectwem historii regionu, jego religijności i tradycji. Stanowią materialny zapis losów społeczności od wielkich wydarzeń jak zniesienie pańszczyzny po indywidualne historie ich fundatorów. Przy cmentarzu zaczyna się też nowa ścieżka dydaktyczna stworzona przez Nadleśnictwo Lubaczów. I dzięki licznym tablicom informacyjnym zapoznamy się również z historią tego terenu oraz lokalną florą i fauną. A jak będziemy mieli szczęście, to może nawet zobaczymy na żywo rysia. Niedaleko cmentarza w Bruśnie Nowym znajduje się też przepięknie odrestaurowana cerkiew z 1828 roku, która służyła miejscowej społeczności do początku XX wieku. Na Roztoczu Południowym znajduje się kilka drewnianych cerkwi. Z pewnością warto zajechać do Łówczy. Drewniana cerkiew, która tutaj się znajduje, na co dzień jest zamknięta, ale jeżeli będziemy mieć szczęście i trafimy na jakieś wydarzenie, tak będziemy mogli wejść do środka. Przy cerkwi znajduje się kilka grobów, m.in. Ignacego, jednego z dziedziców Łówczy. Taki okazały nagrobek wystawiła mu właśnie żona. Obok jest też okazała drewniana dzwonnica. W Łówczy znajdował się też dwór. Dziś zostało po nim tylko kilka kamieni, jedna piwnica i piękny park dworski. Pomimo że dwór przetrwał wojenną zawieruchę, tak po wojnie został rozebrany, a cegły z dworu posłużyły do budowy miejscowego PGR-u, który został ulokowany w dawnym majątku dworskim. Dziś pozostałością PGR-u są puste, niszczące hangary oraz dwa niedokończone wielkie bloki. Z pewnością można by było je przerobić na mieszkania dla uchodźców, ale póki co stoi to już kilkadziesiąt lat. Niestety inne budynki we wsi też nie miały szczęścia. W 1944 roku bandy UPA napadły miejscowy posterunek policji, mordując milicjantów. Dziś w tym miejscu stoi pomnik ku pamięci tamtej tragedii. Gdzie znajduje się serce Roztocza? Ciężko odpowiedzieć dosłownie na to pytanie, ale takie symboliczne serce Roztocza znajduje się właśnie koło Łówczy. Dwa kasztanowce tworzą tutaj malutki tunel nad polną drogą. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, tak w kształcie tych drzew możemy właśnie dostrzec serce. Kolejna piękna drewniana cerkiew znajduje się we wsi Gorajec. Obok cerkwi jest też drewniana dzwonnica oraz takie małe mini muzeum wiejskie. Cerkiew w Gorajcu została zbudowana w 1586 roku i służyła miejscowej ludności aż do wysiedlenia w 1947. Następnie stała się kaplicą filialną parafii rzymskokatolickiej w Cieszanowie, a w ostatnich latach po gruntownym remoncie przywrócono jej pierwotny charakter. Sama wieś słynie jeszcze z dość kontrowersyjnego festiwalu Folkowisko, który odbywa się cyklicznie co roku w rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli ludobójstwa dokonanego na Polakach przez Ukraińców na Wołyniu. Na festiwal ten właśnie zjeżdżają się środowiska proukraińskie. Kilka kilometrów dalej w Płazowie znajduje się cerkiew, która miała mniej szczęścia. Jest to jedna z najmłodszych cerkwi w regionie, zbudowana dopiero w 1936 roku, ale działała tylko 10 lat. Następnie komunistyczne władze urządziły w niej magazyn nawozów. Dziś pozbawiona jest wyposażenia i nie pełni już żadnej funkcji. Cerkiew jest pozamykana i wejść do niej w sumie niby nie można, ale jak ktoś jest troszkę sprawny i w miarę chudy, to przeciśnie się przez szparę w jednym z okien. W środku ukaże nam się taki oto widok. Cerkiew w ostatnich latach poddano remontowi, żeby ona po prostu dalej nie niszczała. Pamiętam, jak jeszcze kilkanaście lat temu w tym miejscu były pozostałości po magazynie nawozów. Była tutaj stara waga, były tutaj jakieś tablice informacyjne odnośnie nawozów. Można sobie wyjść jeszcze na chór. Są tutaj resztki organów, w zasadzie tylko jakaś obudowa. I było też wejście na wieżę, ale no drabina jest w takim stanie, że raczej nie będę ryzykował. Z Płazowa jedziemy do kolejnego uroczego miasteczka kresowego. O bardzo bogatej historii i kilku ciekawych atrakcjach, które koniecznie trzeba odwiedzić.
Pierwotnie Narol nosił nazwę Florianowo i na pamiątkę tego na rynku miejskim ustawiono kolumnę ze świętym Florianem, patronem strażaków. Jednak w 1648 roku, kiedy wojska Chmielnickiego złupiły i zniszczyły miasteczko, Florianów już nigdy się nie odrodził. Ale ocalała ludność utworzyła nowe miasteczko nieco dalej Naroli i to właśnie stąd wzięła się nazwa Narol. Oprócz kameralnego rynku z centralnie umieszczonym ratuszem, w Narolu znajduje się najpiękniejszy i jedyny udostępniony do zwiedzania pałac na Roztoczu. Pałac wybudowany z hukiem XVIII wieku przez samego hrabiego Feliksa Antoniego Łosia. Sam hrabia życzył sobie, żeby jego rezydencja była siedzibą, że tak powiem, mus wszelakich i tak też było za czasów jego życia. Pałac płonął dwukrotnie, pierwszy raz podczas powstania styczniowego, zaś dzieło zniszczenia dokonało się pożarem w roku 1945, kiedy to budynki spłonęły w całości. Okres późniejszy, podobny jak na większości zabytków w Polsce, czyli wprowadziło się tutaj miejscowe gospodarstwo rolne, tworząc sobie w korpusie głównym magazyn na nawozy i zboża. W 1995 roku obiekt został odkupiony i stał się ponownie własnością prywatną. Parę miesięcy temu powołaliśmy do życia Fundację Narol Enterprise, której głównym zadaniem będzie przywrócenie do czasu świetności obiektu, utworzenie tutaj w myśl idei hrabiego Łosia ośrodka kształcenia dla osób starszych, młodzieży. Pałac jest miejscem wielu spotkań artystycznych. Mieścimy tutaj ciekawe wystawy twórców miejscowych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin. Za pałacem ciągnie się kilkukilometrowa Aleja Kasztanowa, która wygląda przepięknie zarówno wiosną, jak i jesienią. Narol to też świetna baza wypadowa do zwiedzania całego Roztocza Południowego. Tutaj początek ma wiele szlaków pieszych i rowerowych. Przebiega tędy również szlak Green Velo. W lasach pod Narolem warto też odwiedzić rezerwat Bukowy Las, który wygląda szczególnie pięknie wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, tworząc iście bajkowy krajobraz. Przez Roztocze Południowe przebiega też potężny pas bunkrów zwanych linią Mołotowa. Jest to pas umocnień mających chronić Związek Radziecki przed atakiem Niemców. Budowa tej linii zaczęła się tuż po zajęciu tych terenów przez Związek Radziecki w 1939 roku, ale nie spełniła do końca swojej roli. Niemcy przeszli tędy jak burza. Obecnie jeden z najciekawszych punktów oporu linii Mołotowa znajduje się na wzgórzu Wielki Dział. Jeśli dobrze poszukamy, możemy znaleźć bunkry otwarte, tak jak ten. Uważajcie też na wyjścia ewakuacyjne, które często były zlokalizowane przed wejściem do bunkra. To akurat ktoś zakrył. Takie wyjście umożliwiało ewakuację załodze dolnego poziomu w razie gdyby bunkier został trafiony od frontu. Tutaj kiedyś znajdowały się drzwi gazoszczelne, oczywiście to wszystko zostało skradzione. W środku często mogą znajdować się nietoperze, jakieś gniazda os. Bardzo lubią sobie tutaj też robić zimowe gniazda popielice. Część z tych bunkrów miała kilka pomieszczeń. Tutaj było pomieszczenie dla działa przeciwpancernego. Oczywiście jego już nie ma. Jedyne takie działo możemy obejrzeć w forcie Sadyba w Warszawie, które zostało w latach 90. z jednego z tych bunkrów usunięte. Tutaj całe okucie już się zachowało. W wielu tych strzelnicach jeszcze możemy spotkać tabliczki znamionowe. Tutaj są jakieś numery, jakaś inskrypcja w języku rosyjskim. Z tego jeszcze nikt nie usunął. W tych bunkrach nie znajdziemy już niczego ciekawego. Tutaj przez lata okoliczni mieszkańcy, poszukiwacze skarbów wyciągnęli wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, ale część bunkrów broniła się dość zaciekle i została zniszczona, wysadzona wraz z załogą, więc prawdopodobnie znaleźlibyśmy jeszcze w tych gruzach jakieś szczątki ludzkie, no i to wszystko, co w tym bunkrze wtedy się znajdowało. Tak wygląda dolny poziom bunkra. To był taki poziom techniczny. Tutaj znajdowały się różne urządzenia podtrzymujące życie oraz kwatera dla załogi bunkra. Był on przystosowany do przetrwania samodzielnego w zamknięciu przez kilkadziesiąt godzin. Tu prawdopodobnie był zbiornik na ropę, a tu mógł znajdować się agregat, który zasilał bunkier w przypadku odcięcia zewnętrznego zasilania, o ile takowe w ogóle było w tamtych czasach. Tutaj wejście do tunelu ewakuacyjnego, który właśnie znajduje się przed samym wejściem do bunkra.
Tutaj znajduje się studnia bądź jakiś zbiornik na nieczystości. Ma to kilka metrów głębokości, więc no, gdybyśmy tam wpadli, tak raczej ratunku próżno szukać, bo tutaj nie ma nawet zasięgu. No ale na tamte czasy trzeba było zbudować to bardzo szybko i gdyby ta linia została ukończona i obsadzona wyszkoloną załogą, tak mogłaby spełnić swoją rolę i wtedy zatrzymałaby Niemców na dłużej. A tak w zasadzie spełniła tylko rolę taką marginalną, symboliczną. Dostępu do bunkrów bronił głęboki na kilka metrów rów przeciwczołgowy, a do jego kopania zagoniono okolicznych mieszkańców. Dziś ten rów jest bardzo widoczny, oczywiście porósł go las, ale nadal możemy zobaczyć jego dość wyraźny zarys. Ruszamy dalej do Werchraty, gdzie nieopodal w lesie znajduje się najwyższe wzniesienie polskiej części Roztocza. Długi Goraj ma wysokość 391,5 metra nad poziomem morza, ale ta góra nie jest w żaden sposób zagospodarowana turystycznie. Jednak przy dobrej przejrzystości powietrza, w miesiącach kiedy na drzewach nie ma liści, można zobaczyć stąd najwyższe wzniesienie Roztocza, które znajduje się na Ukrainie, czyli Wysoki Zamek w Lwowie. Niedaleko najwyższej góry polskiego Roztocza mamy kolejne bardzo tajemnicze miejsce. Wzgórze Monastyr, na którym znajdował się kiedyś klasztor bazylianów, po którym dziś zostały jedynie resztki murów, piwnice i wielka studnia. Początkiem XIX wieku nastąpiła kasacja klasztoru, a teren popadł w ruinę. Następnie podczas I wojny światowej pochowano tutaj obok siebie żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli podczas walk w okolicznych lasach. Na wzgórzu znajduje się też kontrowersyjna mogiła członków band UPA, która od lat jest kością niezgody pomiędzy Polską a Ukrainą. U podnóża wzgórza Monasterz pod koniec XIX wieku mieściła się też pustelnia świętego brata Alberta. W jej miejscu dziś stoi wiata i krzyż. Południowa część Roztocza naznaczona jest tragiczną historią, a po lasach można znaleźć wiele pozostałości po dawnych wsiach i zapomnianych kamiennych krzyży. W terenie całego klasztoru znajduje się kilka podziemnych piwnic. Niestety większość jest zamknięta, ale jak mamy szczęście, to do niektórych może udać się nam wejść. Jest Werchrata. To dawna ukraińska wieś i warto zatrzymać się tutaj na dłużej, aby zobaczyć na przykład dawną cerkiew z 1910 roku, która obecnie służy jako kościół. Jej majestatyczna kopuła góruje tutaj nad całą okolicą. Naprzeciwko cerkwi znajduje się cmentarz żołnierzy z I wojny światowej, którzy walczyli w armii CK, czyli austro-węgierskiej. Można też skręcić w okolice terminala kolejowego, gdzie znajduje się pomnik poświęcony ofiarom nalotu z września 1939 roku. Właśnie w tym miejscu Niemcy zbombardowali polski pociąg wojskowy i zginęło tutaj 130 żołnierzy oraz cywilnych kolejarzy. W Werchracie znajduje się też kolejowe przejście graniczne. Tędy przebiega ważna linia kolejowa Jarosław-Sokal. No niestety została ona podzielona granicą i dziś jeżdżą tędy wyłącznie pociągi towarowe. W Nowinach Chorynieckich znajduje się przepiękna drewniana kapliczka, położona w bardzo malowniczym wąwozie. Została ona tutaj postawiona na pamiątkę objawień z 1636 roku. To właśnie w tym miejscu Maryja objawiła się dzieciom i wybiło tutaj źródełko. Dziś przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski, żeby napić się wody, która ma ponoć cudowne właściwości. W wąwozach dookoła kapliczki znajduje się droga krzyżowa. Jest też wiele ścieżek spacerowych, można tutaj więc odetchnąć od miejskiego zgiełku. Kilka kilometrów za kapliczką znajduje się bardzo tajemnicze miejsce. Prawdopodobnie są to kamienie kultu słońca. Używane niegdyś w obrzędach pogańskich, być może był to rodzaj zegara astronomicznego. Dokładnie nie wiadomo, do czego służyło to miejsce, ale będąc w okolicy można zajść tutaj na chwilę i poczuć jego mistyczną moc. Na niewielkim obszarze znajduje się tutaj kilka rozrzuconych kamieni, z czego największy ma po środku otwór.
Następnie udajemy się do wsi Dziewięcierz. Ta wieś została podzielona granicą na pół i doszło tutaj kiedyś do takiej absurdalnej sytuacji, kiedy wytyczono w 1944 roku nową granicę pomiędzy Polską a ZSRR. Gospodarstwo jednego z mieszkańców zostało podzielone granicą. Także dom został po polskiej stronie, a stodoła znajdowała się już w Związku Radzieckim. Podobna sytuacja miała miejsce z tym cmentarzem. Cmentarz znalazł się po stronie radzieckiej, co spowodowało, że mieszkańcy wsi musieli grzebać zmarłych za murem cmentarza na terenie Polski. Na szczęście w 1948 roku dokonano tutaj małej korekty granicy. Przesunięto ją właśnie w tamtą stronę o 250 metrów, dzięki czemu ten właśnie cmentarz wraz z ruinami cerkwi z powrotem wrócił do Polski i miejscowa ludność mogła z niego korzystać tak jak wcześniej. Mniej jak 100 metrów od głównego cmentarza znajduje się taki właśnie malutki mini cmentarzyk. Tutaj pochowano osoby w latach 1944-48, właśnie kiedy ten główny cmentarz znajdował się w granicach ZSRR. Na szczęście ta sytuacja nie trwała długo i tych grobów tutaj nie ma za wiele. Na tym cmentarzu pochowani są w większości Ukraińcy i to nie są wcale stare groby. Z tego co widać tutaj 2017 rok. Do dziś zachował się tylko kamienny mur, który otaczał cerkiew. Z cerkwi została tylko podmurówka, piwnica. Została ona rozebrana w 1951 roku, a materiał posłużył jako budulec do jakichś okolicznych tutaj projektów. Cmentarz ten w dużej mierze został oczyszczony, ale jeszcze jego spora część jest zarośnięta i skrywa tutaj różne ślady historii. Film ten kończymy w miejscowości Prusie. Kilkaset metrów za tym znakiem jest granica pomiędzy województwem podkarpackim a lubelskim. W Prusiu oprócz końca województwa podkarpackiego znajduje się też drewniana cerkiew wraz z dzwonnicą. I co ciekawe, możemy wejść sobie właśnie tutaj na sam szczyt dzwonnicy i popodziwiać z niej okolicę. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i już teraz zapraszamy na kolejne odcinki, w których pokażemy, co skrywa wschodnie pogranicze Polski. W kolejnym odcinku przejedziemy się wzdłuż lubelskiego lądowego odcinka granicy. Od wsi Siedliska, która słynie ze skamieniałych drzew, aż do Gołębi, gdzie Bóg wpływa na terytorium Polski i od tego miejsca staje się rzeką graniczną pomiędzy dwoma państwami. Prawie cały odcinek tej trasy przebiega przez Grzędę Sokalską i jest to chyba najrzadziej odwiedzany przez turystów zakątek Polski, o którym na YouTubie nie znajdziemy praktycznie żadnych materiałów. Po drodze czekają na nas oczywiście niezwykłe historie, piękne cerkwie i zapomniane ruiny. Odwiedzimy też miejsce uderzenia ukraińskiej rakiety w Przewodowie oraz państwowe gospodarstwa rolne, w których jeszcze do początku lat 90. tętniło bujne życie. Koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. I daj znać w komentarzu, czy wybierasz się w ten rejon Polski. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!